Jakie jest najbardziej rzymskie miasto na północ od Alp? Jak wygląda wnętrze dość popularnego ze zdjęć zamczyska i jak udało nam się zobaczyć go na wyłączność? Co wyjątkowego w historii Europy wydarzyło się w tej bazylice? To nie Bytom. I jakim miastem rządzi czarny kot, który nie przynosi pecha? Witajcie, miłośnicy inspirujących podróży, miejsc, ciekawych historii, wędrówek. Niech świat się weseli. Rozpoczynamy podróż wzdłuż Mozeli. Cześć, dzień dobry. Cześć, tu Ania I Marcin, czyli Wędrowne Motyle. Witamy Was dzisiaj z Niemiec, konkretnie zaś z Koblencji, z miejsca, gdzie łączą się dwie słynne rzeki, Mozela i Ren. Bardzo się cieszymy, że będziecie mieli okazję z nami spędzać ten czas i spełniać marzenie. Tym razem nie mamy samochodu, ale będziemy poruszać się kolejkami, stateczkami, no i oczywiście pociągiem. Mamy już kupiony bilet za 49 euro i nie zawahamy się go użyć. Miesięczny. Zanim przejedziemy z Koblencji do miasta, które można nazwać tym bardzo rzymskim, pochylmy się na chwilę nad tym miastem, Koblencją. To miasto, w którym w 1832 roku narodziła się idea przewodników turystycznych. Pierwszy o Dolinie Renu wydał tutaj niejaki Karl Baedeker. Następnie powstały o Paryżu i Londynie, ale i Nadrenii i Palatynacie właśnie. Nadrenia Palatynat. Palatynat po niemiecku Pfalz. Jest to kraina historyczna położona na ogół na zachód od Renu, chociaż z Doliną Renu również. Nadrenia również jest krainą historyczną, ale nazwa odnosi się do raczej krainy geograficznej, więc idealne połączenie historyczno-geograficzne nadało nazwę landowi Nadrenia Palatynat. Warto też wiedzieć, pewnie wiecie, że mają sąsiada, to Nadrenia Północna, Westfalia, nie mylić. A kto rządził tym Palatynatem, bo to jest bardzo ciekawe. Nie byli to ani królowie, ani książęta. Czyli kto? Palatynat reński, również elektorat Palatynatu, mimo dziwnego kształtu był państwem trwającym dość długo, bo aż 8 wieków. Rządzony był przez Palatynów, najczęściej z Heidelbergu, który już pokazywaliśmy Wam rok temu w innym odcinku, i najczęściej z rodu Wittelsbachów. Najbardziej charakterystyczną budowlą kobleńskiej jest dziś rozległy kompleks zamkowy właśnie elektorów palatynackich, ale my przejdziemy się teraz nabrzeżem, z którego odchodzą wycieczkowce i wycieczkowe statki na romantyczne rejsy w głąb Doliny Mozeli czy Środkowego Renu. Podejdźmy pod Deutsches Eck, miejsce podobno bardzo znane wszystkim Niemcom. Zaskakująco czysty ten Ren jak na tak dużą i ruchliwą rzekę. To chyba najbardziej charakterystyczne miejsce w Koblencji. Tutaj dwie rzeki Ren i Mozela łączą się ze sobą dość spektakularnie. Warto też wejść na pomnik cesarza Wilhelma i zobaczyć to z góry. Widać stąd między innymi biały zamek założony przez krzyżaków. Widać też romański kościół pod wezwaniem świętego Kastora, w którym odbyło się ważne wydarzenia dla dziejów europejskich. To znaczy tam właśnie wysłannicy trzech synów króla Ludwika Pobożnego podjęli decyzję o podzieleniu Imperium Franków na 3 części, co potem się ziściło rok później właściwie w Verdun. Bazylika ta przypomina nam nieco kościół świętego Jacka w Bytomiu, ale to tylko kilkaset lat różnicy, tylko na korzyść Koblencji. To, co znajduje się po drugiej stronie rzeki, to jedna z największych twierdz w Europie. Dumnie może konkurować z Königstein w Saksonii, oczywiście położonej nad Łabą. Co ciekawe, można się tam dostać przy pomocy kolejki gondolowej, która jest najdłuższą tego typu, to znaczy zawieszoną nad rzeką kolejką w Niemczech. Ale my pojawimy się tam na końcu tego odcinka, żeby między innymi pokazać Wam właśnie to połączenie dwóch rzek, rzeki Mozeli i rzeki Ren. Co jeszcze warto zobaczyć w Koblencji, zanim ruszy się na wycieczkę? Zabytkowe domy między placem a Mozelą, m.in. Altes Kauf albo Danzau,
no i symbol miasta tak zwanego plującego czy też pryskającego chłopca. Ale powoli już pora na Mozelę. Jesteśmy w Niemczech, natomiast widok wybitnie rzymski, niczym gdzieś w okolicach Forum Romanum. Do Treviru jedziemy pociągiem. Jak już wspomnieliśmy, kupiliśmy bilet miesięczny Deutschland Ticket, który mamy w telefonie w formie elektronicznej aplikacji, 49 €. Bilet ten obowiązuje także na niektórych promach, pieszych i autobusach. To dobry pomysł, gdy planuje się dużo przemieszczać pomiędzy poszczególnymi punktami liniowo, jak tutaj. No i kocha się pociągi, tak jak my. Było mglisto, ale to już przecież ostatnie dni lata. Tak niedawno byliśmy w Rzymie, a Trevir przyjęło się, że jest najstarszym niemieckim miastem założonym przez Rzymian za panowania cesarza Augusta. To jest skarbnica rzymskich zabytków w Europie, a miasto widziane z góry wciąż zachowało kształt rzymskiego castrum. Ba! Zachowała się tutaj nawet rzymska brama. To jest właśnie ona, Porta Nigra. Brama jest czymś niesamowitym, czego może zazdrościć sam Rzym, miasto. Choć trudno w to uwierzyć, to trzeba zobaczyć ją od środka, zwłaszcza od środka. Ranga Treviru była tak duża, że rezydował tu Konstancjusz I z synem Konstantynem, zwanym później Wielkim, i swoją pierwszą żoną Heleną. Tak, tą Heleną, matką Konstantyna. A już za Dioklecjana miasto uznane zostało za jedną z 4 stolic cesarstwa, odpowiedzialnego w tym przypadku za Germanię, Brytanię, Galię, dużą część Europy. I właśnie z tego powodu Trevir został wpisany już naprawdę całkiem dawno temu na listę dziedzictwa UNESCO. Jeszcze dawniej Aquisgrán, czyli Aachen, to był pierwszy wpis na UNESCO niemiecki, a tych wpisów w tym kraju jest już, uwaga, ponad 50. No, naprawdę robi wrażenie. Trevir jest antycznym muzeum pod gołym niebem, choć romańska katedra, dom, przykrywa oczywiście pozostałości starożytnego świata w swoich fundamentach. Szczególnie pięknie prezentują się w niej organy i muzyka, która płynie między kolumnami codziennie w środku dnia. Warto zanotować sobie w czasie spaceru Dom Trzech Króli, Hauptmarkt czy Zamek Elektora, nomen omen bardzo wpływowego arcybiskupa, przylegający bezpośrednio do jednego z najbardziej unikatowych kościołów Europy, powstałego w Bazylice Konstantyna, czyli poniekąd jego sali tronowej. Jako miłośnik starożytnego Rzymu czułem się autentycznie wzruszony w tym niesamowitym, synkretycznym miejscu. To niesamowite, ale dopiero co niedawno zwiedzaliśmy szczegółowo termy Caracali, Sfridigarium, Caldarium, Tepidarium, a teraz podobnej klasy i wielkości budowle kręcimy dla Was w Niemczech. To termy cesarskie, pamiętające przełom epok. Większość ich dolnych poziomów zachowała się, dając wciąż przyjemny chłód i poczucie, jakbyśmy byli gdzieś na Palatynie albo Domus Aurea, a nie w Niemczech. To właśnie wędrując ulicami Treviru, jego zakamarkami, pomiędzy tymi zabytkami pamiętającymi czasy Augusta Treverorum oraz wzdłuż murów miejskich, które wyobraźmy sobie, chociaż jest to trochę abstrakcyjne, że w tym miejscu Europy również okalały rzymskie miasto, uświadamiamy sobie, jeszcze nakładając właśnie ten filtr związany z Konstantynem, z Heleną, jak bardzo takie miasta jak Trevir, czy właśnie wspomniany Aquisgrán stanowią ten pomost pomiędzy antykiem, starożytnością, a podwalinami chrześcijańskiej Europy, czyli ten pomost nazywa się jednocześnie fundament naszej europejskiej cywilizacji, idealny właśnie do zobaczenia tutaj. Jeszcze większą dla niektórych i szokującą informacją może być fakt, że doskonale zachował się też amfiteatr pełniący, co ciekawe, rolę wschodniej bramy, wraz z podziemiami, w których na występ na arenie czekali gladiatorzy. Nasuwają się od razu skojarzenia z Maximusem Decimusem, który notabene przecież swoją sławę zawdzięczał właśnie kampaniom w Germanii. Płaskorzeźby w Muzeum Regionalnym przypominają nam jednakowoż, że mamy jeszcze dużo tematów do przegadania przy winie. Witamy w Cochem. Gwarne, tłoczne, kolorowe, a żywiołowe, którego historia również sięga aż czasów celtyckich. Ale to Rzymianie przywieźli nad Mozelę szczepy winogron i rozwinęli winiarstwo. Być może te same,
które otulają wzgórze zamkowe z jednym z najsłynniejszych zamków Niemiec. Trudno nie kochać Cochem. To pewien emblemat tego regionu kulturowego, położony właściwie po środku, pomiędzy Trewirem a Koblencją. Tutejszy zamek położony jest na wysokiej skarpie nad Mozelą. Pośród winnicy dominuje nad miasteczkiem Cochem, w którym jest wiele zabudowy szachulcowej, ale nie jest to dziwne tutaj właśnie, bo nad Mozelą dużo miasteczek właśnie taką piękną zabudowę malowniczą posiada. Co ciekawe, jest to największy zamek nad Mozelą, a jedna z wież obronnych nosi nazwę Marcina. Zachwyca swoją sylwetką wręcz zamku idealnego. Średniowieczny zamek, który w czasie wojny o sukcesję oczywiście uległ znacznemu zniszczeniu, będąc wtedy w posiadaniu książąt elektorów. Jak się przyjrzycie, to widać stąd, jak bardzo również z łupków zbudowany jest ten zamek, więc jest pigułką tego regionu. Został kupiony i pieczołowicie odrestaurowany w stylu neogotyckim, kojarzonym z niemieckim romantyzmem zamkowym XIX wieku. Taka była moda. Zrobił to radca handlowy Ludwik Reven z Berlina. Gości zachwycają imponujące wnętrza takich pomieszczeń jak sala rycerska, sala jadalna, sala trofeów czy altana. Jest tu całkiem sporo organizowanych wydarzeń, w tym musi pięknie wyglądać jarmark bożonarodzeniowy. Ta zbroja miała ponad 2 metry, a jej nosiciel podobno istniał naprawdę. Dziś mgła w swojej tiulowej sukni zagra pierwszoplanową rolę o poranku, ale i pierwszorzędną, jeśli można tak nazwać. W niedzielny poranek, kiedy mgły ustają i pięknie przebija się poranne światło, idziemy do jednej z największych atrakcji Doliny Mozeli. Możemy sobie pozwolić na tak wczesny spacer, dlatego że nasi widzowie dali nam znać, że są w okolicy, mieszkają w okolicy. Serdecznie Was pozdrawiamy, Marzena i Andrzej. I nas podwieźli po prostu wcześniej pod zamek, właśnie, może nie spoilerujmy, który za chwilę zobaczycie. Sprawne oko i zaznajomieni z naszych baśniowych preferencji zapewne wiedzą, gdzie się udajemy. Oto spowity mgłą jeden z najsłynniejszych zamków Europy. Zupełnie inaczej niż na tych tysiącach zdjęć w social mediach, ale też ciekawie, prawda? Wchodzimy, licząc, że mgła w końcu zmęczy się tańcem. Właściciele zamku, sama rodzina Elc, zgodziła się, abyśmy mogli zwiedzić go samodzielnie i pokazać go wam pustym i cichym. Zamek znajdował się w samym centrum obszaru handlowego nad Mozelą, ale też gór Eifel, chociaż nie leży nad rzeką Mozelą. Zabezpieczał interesy handlowe i szlaki handlowe tych okolic, natomiast jego ulokowanie jest nieprzypadkowe. On ma sam w sobie około 900 lat, natomiast tutaj, powiedzmy na tej łopacie skalnej nad rzeką Elc, znajdowało się już celtyckie Opidium, a później twierdza rzymska. Jedna z tych twierdz, które tworzą też granice Limes Reński. No i przez długi czas z tego powodu był niezdobyty. Nawet w czasie wojen francuskich czy wojny 30-letniej, można powiedzieć, że dopiero możliwość ostrzeliwania go z oddali spowodowała, że został w jakiś sposób zdobyty. My natomiast znajdujemy się w jego największej sali rycerskiej, która jednak nie jest taka bardzo duża. I to jest bardzo charakterystyczne dla i nadreńskich, i nadmozelskich zamków, że te sale, te pomieszczenia nie są zbyt duże. Obiekt ten jest najczęściej znany, rozpoznawalny z różnego rodzaju zdjęć na Instagramie prezentujących jego front. Bardzo często osoby na pierwszym planie noszą sukienki,
Natomiast, jak to często bywa, niedoceniane są jego wnętrza. Jest to autentycznie średniowieczny zamek z wnętrzami bardzo surowymi, takimi, pomijając, że małymi, kasztelowatymi troszeczkę, z autentycznym wystrojem. To między innymi dlatego, że jest ciągłość właścicielska właśnie w osobach członków rodziny Eltz. Widziałam wiele kuchni w zamkach, to jest moje ulubione miejsce zawsze, ale ta wydaje się najbardziej autentyczna, no naprawdę średniowieczna. Zamek Eltz wielokrotnie był malowany przez brytyjskiego artystę, malarza, można powiedzieć prekursora impresjonizmu Williama Turnera. Również Victor Hugo po odwiedzeniu tego miejsca zachwycał się nim w wielu relacjach. Jak widzicie już, bliżej południa po mgłach nie było śladu. To moment, by do tańca sam na sam z zamkiem wystartował do was Bronek i pokazał wam ten piękny obiekt z góry. Śmiemy ślepo ufać, że Turner, jak i wielu krajobrazowych malarzy, brał swoją sztalugę za pas i wędrował, szukając nowych plenerów. Jeśli tak, to może do miasteczka w dole, w którym zatrzymał się w jakimś guesthouse'ie. Szedł może tak samo jak my, częściowo nawet niemieckim szlakiem świętego Jakuba, mijając wystające pod nogami łupki, samotną leśniczówkę, mijając szkockie włochate bydło, drogę krzyżową schowaną przy ścieżce, samotne kapliczki, ogródki jesienne przy kilkusetletnich gospodarstwach. Może usiadł, tak jak my, na tej ławce z widokiem na Mozelę, w tym przypadku miasteczko Müden. nad którym unosił się delikatny, słodki zapach jesieni. W tych rejonach jest on nieco jakby sfermentowany. Prawdziwi bohaterowie nie noszą peleryn, więc pochylmy się nad jednym takim właśnie. To on. Proszę Państwa, oto łupek. Fascynująca skała, bardzo charakterystyczna dla bardzo starych gór, najczęściej niskich, więc wszystko tutaj się zgadza. I jest to pożądana przez budownictwo też skała, ponieważ zwłaszcza tutaj w tych rejonach świetnie sprawdza się jako zewnętrzna warstwa izolacyjna. I tutaj już powolutku łączymy to ze szlakami winiarskimi, ponieważ łupek uwielbia być takim powerbankiem geologicznym. Przez cały dzień nagrzewa się dość poważnie, naprawdę jest ciepły, a przez wieczór, noc i rankiem ciepło oddaje. W związku z czym tutejsze stoki, bardzo często zwrócone na południe, są idealne dla właśnie takich łupków, które stanowią powerbank dla tych wszystkich mozelskich i nadreńskich również winnic. Czyli oddają ciepło wtedy, kiedy jest potrzebne i absorbują ciepło wtedy, kiedy jest go za dużo. Ponieważ mamy łupków różnych kolorów i różnej konsystencji sporo, mamy błękitny, czerwony, w zależności tutaj od regionu. W winach mozelskich, kto się zna, może wyczuć tą mineralną nutę, no ale ktoś powie, no mineralne jest mnóstwo na świecie. Ci, którzy znają się na winie, wiedzą od razu, co jest tą mineralną łupkowością gdzieś tam z tyłu i zarówno dla smaku, jak i dla pewnej formalności w narodzeniu się tego imperium winiarskiego łupek ma naprawdę wiele do powiedzenia. Dodatkowo te głębokie kaniony osłaniają winnice od zachodnich wiatrów, czyli koszmaru każdego europejskiego winiarza. Młode Rieslingi z Doliny Mozeli cechują się zwykle średnio intensywnym aromatem limonki i miodu spadziowego. Z wiekiem stają się bardziej intensywne i bardziej mineralne. Uzyskują też aromat m.in. moreli, cytrusów czy, uwaga, nafty. To co, jedziemy dalej? Niedaleko, bo do Treisgarten. Bardzo często zdarza się tak, że miasteczka nad Mozelą, nazwy miasteczek nad Mozelą składają się z dwóch części. Tak jest także w tym przypadku Treisgarten.
a związane jest to z tym, że Mozela nie jest tak duża jak Ren i miasteczka, które były budowane na dwóch przeciwległych brzegach Mozeli, łączone były w jedną całość, za pomocą mostu oczywiście. I w związku z tym mają one teraz często dwa ryneczki. My jesteśmy na jednym z takich ryneczków, na którym znajduje się romańskie opactwo. Mówi się, że święty Kastor założył wspólnotę chrześcijańską w Carden już w wieku IV. Tutejsza katedra nazywana jest więc potocznie katedrą Mozeli, katedrą rzeki i tradycyjnie po sacrum trochę profanu. Podobnie jak w Turyngii, tutaj też mamy roladę. Zobaczmy, co jest w środku. Podobnie jak na Śląsku jest cebula, ale dobrze jest wszystko złamać przepysznym tutejszym Rieslingiem. A tu na tych stromych winnicach rosną Rieslingi, drogie dzieci. Drogie, bo winnice strome. Spieszymy do miasteczka jednego z najsłynniejszych z nich. Ten cel to Cel, kolejna już cel na naszych europejskich trasach. Cel am Mosel. Miasteczko wybraliśmy zamiast słynniejszego Bernkastel, bo było nam tutaj po prostu łatwiej dojechać. Na bilecie również honorowane są autobusy. Cel, co szybko da się zauważyć, słynie z Czarnego Kota. Jego legenda przysporzyła miastu sławę pozytywną. Legenda jest dość banalna, ale z taką się jeszcze nie spotkaliśmy. Otóż, gdy pojawił się boom na mozelskie wina, każde miasteczko pretendowało do tego, żeby zaopatrywać inną część Niemiec, czyli po prostu, żeby stać się bogatym. No i kupcy z różnych części Niemiec przybywali nad Mozelę kontraktować wina. Tutaj przybyli do Cel, nie byli zbytnio zadowoleni na początku ze smaku, ale u jednego z gospodarzy jego beczek bronił bojowy, czarny, syczący, fuczący, drapiący kot, który nie dopuszczał handlarzy do sprawdzenia tego wina. Ostatecznie im się udało kupić kilka beczek. Sprzedali ją gdzieś w dole Niemiec z jakimś gigantycznym sukcesem. Wrócili, wykupili całe wino u tutejszych winiarzy, którzy od tego momentu legendę tą używają też w celach marketingowych, dziękując czarnemu kotu. W związku z czym tutaj czarny kot pecha nie przynosi, chyba że tych czarnych kotów, czyli tutejszych Rieslingów, wypijecie za dużo. No i można powiedzieć, że to miasto miłośników wina i kotów, których zapewne spośród naszych widzów możemy wytypować sporo. A jeśli chodzi o mój dzisiejszy outfit, to uwierzcie mi na słowo, jest przypadkowy, bo też przypadkowo podjęliśmy decyzję, że akurat do Cel przyjedziemy. Wiele osób na Instagramie i Facebooku komentowało nam, że swoją przygodę z winem rozpoczęły właśnie tutaj, nad Mozelą. No i wcale się temu nie dziwimy, bo tutejsze wino jest rzeczywiście pyszne, choć nie jest tanie, trzeba przyznać. Wszystko wynika z tego, że ręcznie jest pozyskiwane, ale tutejszy czarny kot podobno już tak drogi nie jest. Faktycznie nie jest, a na dodatek widoki i możliwość tego sprawdzenia bezcenne. To jeszcze nie koniec, choć powoli finiszujemy. Idziesz sobie normalnie deptakiem, patrzysz, a tam księżniczki. 30 minut od Koblencji położone jest piękne miasteczko Bad Ems. Jak wskazuje pierwsza nazwa, jest to uzdrowisko, co ważne, z kilkoma innymi, również Baden-Baden, wpisane na listę UNESCO. Choć można powiedzieć, że Trewir by wyczerpywał wszystkie rzymskie motywy w tej części Niemiec, to nie jest to prawda, bo widoczne za naszymi plecami Bad Ems podwójnie jest częścią listy UNESCO. Po pierwsze właśnie dzięki temu, że jest jednym ze słynnych uzdrowisk, a po drugie dlatego, że jest częścią rzymskiego limes, które oddzielało tą rzymską część imperium od Germanii i właśnie limes szło między innymi tędy, czego dowodem na przykład jest rekonstruowana tutaj na wzgórzu, co dowiedzieliśmy się dzięki Johannesowi, rzymska wieża. W mieście znajduje się studnia, uwaga, pamiętająca czasy naszych przyjaciół odcinka, Rzymian, którzy pierwsi w Bad Ems założyli łaźnie, a także strażnicę na granicznym Limes, prowincji Germania Inferior, który oddzielał ich od właśnie Germanów. Ten Limes jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.
Wróćmy jeszcze do jednego z pierwszych ujęć odcinka, bo miejsce to znajduje się wciąż na terenie miasta Koblencja. Widać stąd idealnie wylot doliny rzeki Lam, nad którą położona jest Bad Ems. I widać mistyczny klimat Doliny Renu, którą poznacie w następnym odcinku. A jest to niezwykle piękny, bajkowy zamek Stolzenfels. Stolzenfels jest jednym z pierwszych zamków w górnej Dolinie Środkowego Renu. Dojechać tu można autobusem z centrum Koblencji. Jest przede wszystkim świetnie położony, a widoki z jego tropikalnych, kaskadowych ogrodów nie mają sobie równych. Jego neogotyckie, czasem może trochę tudorujące wieże przypominają nam, że podobnie jak my, właśnie Doliną Renu, stąd swego czasu podróżowała słynna królowa Wiktoria w podróży poślubnej. Była to letnia rezydencja króla Fryderyka Wilhelma IV, z której to tarasu widokowego rozpościera się właśnie widok na inne zamki. 1, 2, 3 i tam jeszcze dalej 4. I można powiedzieć, że tak naprawdę jest to przedsmak tego, co nas, a także i Was czeka podczas tej podróży. A będzie ich nie kilka, a kilkanaście. Zgodnie z obietnicą Ani, odcinek kończymy na punkcie widokowym na krawędzi ogromnej twierdzy Ehrenbreitstein, wiszącej nad Koblencją. Na niebie spektakl, w tym latających ponad powulkanicznymi wierzchołkami gór Eiffel balonów. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, w którym poznawaliśmy rzekę, w której teraz pięknie odbija się słońce. I Koblencję, którą akurat mamy za moją głową. A w kolejnym odcinku, drugim tej samej podróży, zapraszamy Was na drugą rzekę i jej najbardziej spektakularny fragment. Zapraszamy. Do zobaczenia. Coś pięknego. Cóż za urocza uliczka.